Muszę mieć wiatrak, bo upał jest nie do wytrzymania dzisiaj. Poczekaj, ja tak patrzę, u nas jest 28, a u was? Odczuwalna temperatura 42 stopnie. 42 stopnie to jest taka w ogóle temperatura? Ale ja się nie pytam o piekarnik, tylko się pytam na zewnątrz. Oficjalnie jest 34, ale przez wilgotność, tak, 100% wilgotność powietrza, więc odczuwalna 42. Boże, jak mi się marzy taki dzień, żeby mogła sobie położyć się pod kołdrą, rozpalić w kominku, napić się ciepłej herbaty, założyć bluzę taką pluszową z misia i tak posiedzieć w domu i tak się przytulić pod kocem. No tutaj niestety to nie jest możliwe. Jak ktoś spędzi 2 tygodnie wakacji w hotelu all inclusive, zauroczy się Dominikano, bo fajnie tańczą, bo śpiewają, bo piją rum, wszystko luz, blues, no stress, fajnie, to my też tak chcemy, rzucamy wszystko w Polsce, przeprowadzamy się. Zadaj sobie pytanie, czy będziesz w stanie mieszkać w drewnianym domku, bez wody bieżącej, bez kanalizacji, bez klimatyzacji, często bez prądu, czy jesteś w stanie jeść codziennie ryż? Witamy na kanale Polacy w Ameryce Łacińskiej. Dzisiaj porozmawiamy o Dominikanie. Jest to bardzo intrygujący kraj, bo w sumie może tylko poza Kubą jest to największa wyspa na Karaibach, z tym, że na Kubie za bardzo nie da się osiedlić, a na Dominikanie owszem. I tak bardzo zrobiło wielu Polaków i Polek, a oto jedna z nich. Także Olu, witamy na kanale. Witam serdecznie. Z tej strony Olga z Dominikany. Ile masz lat i skąd jesteś z Polski? Och, jakie pytanie o wiek. Kto się pyta kobiety o wiek? Okej, poczekaj, rewers. Ale to nie jest tajemnica. Ile masz mniej więcej lat i skąd jesteś z Polski? Mniej więcej mam 40, już za 2 tygodnie skończę 41. Jestem z Warszawy. Dlaczego akurat Dominikana i jak to wyszło, że skończyłaś akurat tam? Był to rok 2000 w sumie 15, kiedy miałam dość życia w Warszawie, dość prowadzenia swojej własnej firmy, przez ogromny stres, który po prostu był już coraz gorszy, który niestety spowodował ogromne problemy zdrowotne, więc lekarz do tej pory, dziękuję mu, powinnam mu wysłać kartkę albo kupić ogromny jakiś prezent. Polecił mi, żebym wyjechała nad morze, że powinnam zmienić klimat, powinnam zmienić swoje życie. I tak się posłuchałam po prostu, że miał na myśli Bałtyk, tak? Zaczęłam szukać możliwości wyjazdu. Mój pierwszy pomysł to był wyjazd do Włoch. Włochy znam, kocham i zawsze moim marzeniem, ogromnym marzeniem było przeprowadzka do Włoch. Więc zapytałem swojego znajomego dewelopera, czy ma jakieś mieszkanie do wynajęcia właśnie we Włoszech, żeby gdzieś tam pomieszkać nad morzem. On mi odpisał, że on w tym momencie planuje projekt na Dominikanie i że po prostu mnie zaprasza na Dominikanę, że jeżeli chce, to on mi udostępni mieszkanie na Dominikanie, bo on już akurat wyjeżdża i mogę sobie zostać ile chcę. Najpierw powiedziałam, że nie, absolutnie nie. W 2015 roku to w ogóle lot na Dominikany to był jak lot w kosmos. To był pierwszy mój taki kierunek, gdzie wylądowałam na drugim końcu świata, więc moja odpowiedź najpierw była, że nie. To jest za daleko, za drogo, po prostu byłam przerażona, bo nie znałam hiszpańskiego. Też jak się wtedy poczytało w internecie o Dominikanie, to było podane, że bardzo niebezpiecznie, że jakieś tam pająki, węże, że najlepiej to zostać w domu. Ale ponieważ jestem po prostu odważna i zawsze byłam i raczej zawsze będę, bo taki mam charakter, więc po chwili namysłu jednak stwierdziłam, że polecę na taką Dominikanę. Kolega mnie odebrał, pokazał, gdzie jest moje mieszkanie, sklep, plaża i po 2 dniach wyjechał i zostały mnie samą. Także zostałam w wiosce karaibskiej tutaj na południu, zupełnie sama, bez znajomych, bez żadnej wiedzy, jak się poruszać, co tu robić i oczywiście ogromnym zaskoczeniem było to, że nikt nie mówi po angielsku, więc ciężko było sobie poradzić i to było też powodem, że bardzo szybko musiałam się nauczyć hiszpańskiego, bo bez hiszpańskiego tutaj sobie nie dacie rady. Także w taki sposób wylądowałam na Dominikanie. Mój pierwszy pobyt trwał ponad miesiąc. Siedziałam sobie praktycznie miesiąc pod palmą, czytając książki, jakiś tam po prostu słuchając muzyki, tak, z nikim nie obcując, bo nawet nie było możliwości tak bez znajomości hiszpańskiego. W którym miejscu na Dominikanie teraz mieszkasz? Ja mieszkam w wiosce takiej rybackiej Bayaibe, to jest wioska Port.
na południu, bardzo znane turystyczne miejsce, stąd wyruszają wszystkie wycieczki na najbardziej znaną atrakcję Dominikany, na wyspę Saona oraz też na wyspę Catalina. Także mieszkam w takim bardzo fajnym miejscu, przyjaznym miejscu, można powiedzieć bezpiecznym miejscu. Zwiedziłam całą Dominikanę, ale wybrałam właśnie na miejsce zamieszkania Bajaibę, bo bardzo fajnie się tu mieszka. Czuję się Aha, tu naprawdę bezpiecznie. aha, to mieszkasz akurat w tym miejscu, do którego przyleciałaś, już się nie Tak, przenosiłaś w inne miejsca, zwiedziłaś. tu chodzi o bezpieczeństwo i taki komfort i tu zawsze jest lepsza pogoda i też od tej strony, no ja mieszkam nad Jeździ Morzem pięć stopni. Karaibskim, to, to też, co bardzo ważne, nie mamy wodorostów, nie mamy glonów, tak jak w Punta Canie na przykład są okresy, kiedy jest wysyp wodorostów, tak, to w Bajaibę zawsze są czyste plaże i to też zdecydowało, że jednak no, chcę tutaj być, więc tu już tworzę swój dom, zapuszczam korzenie. Jakie są główne miejsca na Dominikanie, które wybierają ekspaci, jak przenoszą się tam? Jeżeli chodzi o ekspatów z Polski, tak, bo też są z różnych krajów, z Polski właśnie też wybierają i Bajaibę, albo wioskę Dominikus obok. W poprzednich latach, tak jak trwała pandemia i każdy gdzieś tam szukał możliwości ucieczki, to dużo Polaków nabyli nieruchomości właśnie tutaj w Dominikus. To jest takie włoskie osiedle Estrella Dominikus i właśnie tam bardzo dużo apartamentów właśnie wykupili Polacy. Też część mieszka w Punta Cana w Bávaro, tam też są nieruchomości do kupienia. Parę osób mieszka w Santo Domingo. Natomiast tak, to większość albo tu w Bajaibę, w Dominikus, albo Punta Cana. Ale coś takiego dziwnego wspomniałaś, że na przykład ekspaci z Polski, ale co to znaczy, że ekspaci z Kanady czy ze Stanów, no to mieszkają w innych miejscach, tam Tak, gdzie dokładnie. Polacy nie mieszkają? O, Tak. dziwne. A to ci Bardzo mieszkają w dużo jakich miejscach? ekspaci na przykład z Kanady oraz Stanów Zjednoczonych wybierają północ. Nie wiem dlaczego tak się przyjęło, ale kochają Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, gdzie jest takie zagłębie bardziej dla surferów, bo są duże fale. Pogoda jest w sezonie zimowym dosyć kiepska, bo więcej pada, więcej wieje, ogromne fale, więc na przykład dla mnie odpada, bo nie wejdę do oceanu, jeżeli są ogromne fale. Francuzi, Włosi, też Kanadyjczycy mieszkają na przykład na Samanie w Las Terrenas, to jest taka bardzo popularna miejscowość turystyczna. Także każdy gdzieś tam ma swoje takie enklawy. Tu w Dominikus na przykład też mieszka bardzo dużo Włochów. Oni jako pierwsi wypatrzyli sobie to miejsce i już jakieś około 15 lat wstecz zaczęli tutaj mieszkać, tworzyć swoje biznesy. Pierwsi deweloperzy to właśnie Włosi, którzy tak naprawdę zbudowali wioski Bajaibę oraz Dominikus i prowadzą większość biznesów właśnie w tych wioskach. Ale to jakie są takie najbardziej znane i najdroższe miejsca dla obcokrajowców, jak na przykład przeprowadzają się na Dominikanę i na przykład, nie wiem, ktoś zarobił bardzo duże pieniądze w Polsce i chciałby stwierdzić, a ja sobie teraz będę mieszkał na Dominikanie, nieważne ile ja zapłacę, ale chcę takie najfajniejsze miejsca, to gdzie one są? Jedna wioska jest w Punta Canie, obok Punta Cany, to jest taka wioska, która się nazywa Cap Cana. To jest ekskluzywna wioska zamkniętego typu, gdzie między innymi udziałowcem jest Julio Iglesias i też Julio Iglesias gdzieś tam mieszka w tej Punta Canie albo w Cap Canie. Ja nie znam akurat dokładnej lokalizacji, gdzie mieszka, ale sobie bardzo chwali życie właśnie na Dominikanie. Cap Cana to jest właśnie taka enklawa dla ludzi bogatych. Tam większość ludzi po prostu to jakieś gwiazdy, tak, ludzie bogaci, znani, tak, nieraz nawet nie wiemy, kto tam mieszka. To jest wioska, do której się wjeżdża tylko i wyłącznie posiadając tak zezwolenie tak, na wjazd. Takie przepustki się robi. Tam jest dodatkowo port, gdzie po prostu mają swoje jachty, tak, to jest takie miasto w mieście, gdzie wszystko jest na miejscu, tak, banki, sklepy, restauracje, po prostu wszystko, stajnia, wszystko jest w jednym miejscu. Oczywiście wygląda w środku, jak jesteście, to zupełnie inaczej niż taka Dominikana codzienna, tak, na zewnątrz. Druga taka wioska to jest tu obok mnie, to jest Casa de Campo. Też przepięknie położona, tak samo z portem i z pięknym amfiteatrem i wioską zabytkową z koralowca.
też mieszka, między innymi mają domy Shakira, Vin Diesel, nawet wspominają niektórzy przewodnicy o tym, że Rydzyk tutaj podobno ma swoją willę. Nie znam też lokalizacji, nie wiem, czy to jest informacja potwierdzona, więc nie lubię o tym opowiadać, tak, o tym nie wspominam na swoich wycieczkach, bo ja nie znam akurat lokalizacji, nigdy go tu nie widziałam, także... No może on wynajmuje od Shakiry, co jakiś Tak, czas akurat do Barranquilla sobie skacze tak. często do Kolumbii. Jak duża jest Polonia akurat na Dominikanie? Ja myślę, że mieszka około 100 osób, gdzieś tak szacowane, tak, nie więcej, bo wciąż jeszcze tu Polonia jest bardzo, bardzo mała. Też nie mamy tu swojej ambasady, dlatego też ciężko stwierdzić, tak, ile osób tak na stałe mieszka, bo są ludzie, którzy przyjeżdżają, wyjeżdżają, mają swoje tutaj jakieś nieruchomości, ale nie przebywają przez cały rok, tylko przyjeżdżają na przykład okresowo. Tutaj może nie powinienem tego mówić, ale była taka opcja, że jak polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych chciało umieścić ambasadę i była kwestia, czy to Dominikana, czy to Panama. Ale wiesz, zdziwiłem się, bo ty powiedziałaś, że macie około 100 Polaków. Ja myślałem, że tam Polaków mieszka więcej, ponieważ tutaj jak rozmawiałem w ambasadzie polskiej w Panamie, to właśnie oni tłumaczyli, o tutaj jest może Polonia tak około 100 osób w Panamie, a na Dominikanie jest więcej. A ty mówisz, że tam Nie jest sądzę. znowu około 100 tylko. Nie wydaje No mi to się, bardzo że zbliżone. Bardzo zbliżone. Dziwne. No bo to jest w sumie tutaj mała wyspa, więc my się praktycznie wszyscy znamy, tak? Mniej więcej. No nie znam wszystkich tam osobiście, ale nie wydaje mi się, żeby mieszkało więcej niż 100 osób. Może teraz będzie więcej, tak? Bo mówię, coraz więcej osób jednak się decyduje na zakup jakiejś nieruchomości, ale mimo wszystko no, my się znamy, tak? Bo to jest bardzo mała społeczność, bardzo mała wyspa. Ale to Polacy co jakiś czas na przykład robią jakąś imprezę polonijną, czy Nie. za bardzo nie? Jeszcze na razie nie. Ale wiesz, no to bardzo podobnie jak tutaj mamy w Panamie jest tak, że myśmy zrobili może 2 takie imprezy polonijne z polską flagą przyczepioną do palmy gdzieś tam i sprosiliśmy osoby i jest tak, że na takiej największej imprezie to były 42 osoby, z czego tam Polaków może było 35 osób, ale tam pozostałe osoby to były żony, może Polaków albo mężowie Polek. I to była największa impreza chyba jaka tutaj w historii była, no bo już potem nikt nie zrobił żadnej. Bardzo młoda Polonia, tak naprawdę tutaj. No. To nie są ludzie, którzy mieszkają, no może parę osób jest, które mieszkają powyżej 10 lat, ale przeważnie to są ludzie, którzy dopiero co się przyprowadzili, tak, no mieszkają tam, nie wiem, no tak jak ja podobnie, tak, bo gdzieś tam żeśmy się przyprowadzali wszyscy w podobnym czasie, albo nawet krócej ode mnie. Więc tutaj no, ciężko się spodziewać, że będą robić jakieś imprezy, bo jednak każdy z nas gdzieś tam do tej Polski wraca, to po prostu gdzieś tam podróżujemy, no też ja na co dzień mam styczność tak z Polską, z Polakami, bo prowadzę tak wycieczki dla polskich grup, więc chyba nie mamy aż takiej potrzeby, żeby tak robić gdzieś tam takie imprezy. Ale tutaj masz taki bardzo, bardzo dobry punkt, ponieważ ja tutaj mówię bardziej o tej Polonii takiej starszej. To ta Polonia jeszcze, wiesz, wyjechała za czasów PRL-u, oni są już kilkadziesiąt lat, wiesz, poza Polską, przetoczyli się przez Stany czy przez Kanadę i wiesz co, wtedy nie można sobie tak było latać, bo to nie można było i to było za drogo i wiesz co, oni jakoś wtedy poczuwają się tak bardziej, żeby, nie wiem, podtrzymywać te kontakty. A faktycznie jak ta młoda Polonia przyleci i oni sobie, wiesz, co roku i tak latają, no to po co się nam organizować tam gdzieś, przecież tak zaraz będziemy w Polsce wiesz. Ale taką Polonię właśnie z poprzednich jeszcze pokoleń poznaję właśnie na swoich wycieczkach, tak z Kanady właśnie, ze Stanów Zjednoczonych. Ostatnio byłam w Chicago i właśnie gościli, zrobili nawet dla mnie taką polską imprezę w Chicago, było bardzo fajnie. Zresztą też z Kanady dosyć często mam turystów, właśnie tą Polonię, która wyemigrowała 20-30 lat temu i właśnie ja zawsze mówię, że oni są bardziej polscy niż my, bo pielęgnują tą tradycję, tę kulturę i to bardzo mi się podoba, że na przykład nawet jeżeli dzieci ich się urodziły już tam w Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych, mimo wszystko zmuszali do chodzenia po prostu do szkoły właśnie polskiej, tak gdzieś tam przekazywali te tradycje. Oczywiście, że te dzieciaki tak śmiesznie mówią, bo pół po polsku, pół po angielsku, tak wstawiałem jakieś tam słówka,
ale mimo wszystko jest bardzo piękne pielęgnowanie tych tradycji i to jest naprawdę super. Ja na przykład w Chicago to kocham tak, te polskie dzielnice, gdzie i polskie sklepy, gdzie można pójść na pierogi, tak, pójść do supermarketu, kupić śledzie kabanosy, po prostu sałatkę jarzynową, to jak w raju, tak, i wszędzie na przykład jakieś szyldy po polsku i tak jak się spotyka na ulicy Polaków, no w Chicago to taka po prostu większa Polska. No to jakbyś chciała tak na Dominikanie sobie znaleźć gdzieś w miarę blisko jakieś dobre pierogi polskie, to może do Basi, do Meksyku, no bo ona akurat Jest. z tego znana jest i tam zrobiła ten pierwszy chyba festiwal pierogów w Ameryce Łacińskiej. Ale powiedz mi w takim razie, Olu, na jakiej zasadzie Polacy mogą przeprowadzać się do Dominikany? I tutaj chodzi mi o to, czy Polak musi na przykład kupić jakieś property, czy na przykład musi wykazać, że jakiś zarobek ma, czy na przykład może po prostu złożyć papiery bez tego, czy musi, nie wiem, mieć pracę w Dominikanie, czy może sobie pracować za granicą. Jak to jest? Na chwilę obecną te przepisy migracyjne są dosyć takie elastyczne, bym powiedziała, tak i mało przestrzegane. Oczywiście oficjalnie trzeba wystąpić tak po 30 dniach o przedłużenie pobytu, tak jak chcecie tam zostać dłużej, ale większość ludzi tego nie robi, tylko zostaje sobie dłużej i potem w momencie, kiedy wylatujecie, przekraczacie granicę, to trzeba zapłacić taką karę, podatek po prostu od dłuższego pobytu. Się płaci na lotnisku. Jeżeli tam się przekroczy, tam się jest do 3 miesięcy to jest około $50, powyżej 3 miesięcy do 6 to jest $70-80, więc to też nie jakieś tam duże kwoty, więc raczej każdy tam, żeby się nie fatygować do stolicy i nie składać jakichś tam dokumentów, nie stać w kolejce, to woli na lotnisku sobie zapłacić i problem z głowy. Także w taki sposób większość ludzi tu przybywa, a ci, którzy już się zdecydują tak na zakup jakiejś nieruchomości, to mogą bez problemu nabyć zarówno mieszkania, domy, tak, albo działki, nie posiadając nawet stałego lub tymczasowego pobytu na Dominikanie. Każdy może nabyć taką nieruchomość. Jeżeli jesteście właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości, szczególnie powyżej $200,000, to wtedy automatycznie macie łatwiej, żeby uzyskać pobyt, legalny pobyt tu na Dominikanie. Trzeba złożyć odpowiednie po prostu dokumenty w urzędzie imigracyjnym. Także w taki sposób legalizują pobyt. Oczywiście tak, można też przez pracę, tylko że to już jest dłuższy proces, bo najpierw trzeba znaleźć firmę, która was zatrudni, która później wystawi wam taki certyfikat na to, że chce was zatrudnić i z tym certyfikatem trzeba polecieć do ambasady Dominikany w Berlinie albo w Pradze i wtedy uzyskać wizę pracowniczą. Więc to już zajmuje... W Polsce nie ma ambasady dominikańskiej? Nie ma dominikańskiej, tylko Berlin albo Praga. A czy na przykład polski emeryt może się przenieść na Dominikanę, mając emeryturę i jakieś oszczędności? Wynająć sobie coś na przykład? Może się, oczywiście, może przenieść się, może sobie tutaj zostać, tylko tak musi wystąpić o ten pobyt. Albo opłacić te kary, albo wystąpić właśnie o przedłużony pobyt po prostu w urzędzie migracyjnym. Nie musi mieć własnościowego mieszkania, może sobie normalnie wynajmować, a trzeba to załatwić, tą wizę, tak? Musi się zwrócić do ambasady, właśnie wtedy pokazać, że ma dochód, ma z czego się utrzymywać na takiej Dominikanie i po prostu wystąpić wtedy o wizę. Najpierw na tymczasowy pobyt, a później na stałe. Ale jest jakiś minimalny pułap tej emerytury, który trzeba pokazać, że się ma więcej? Pułapu akurat nie znam, ale na pewno trzeba zrobić badania medyczne. Aha. Nie można być karalnym, tak? Bo trzeba przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz uzyskać certyfikat zaświadczenia od lekarza, że nie macie jakichś tam poważnych chorób, przede wszystkim tak, AIDS i tak dalej, więc to trzeba okazać w ambasadzie. Bez tego nie da się zrobić żadnych dokumentów. I teraz, Olu, jeszcze jedno z ostatnich pytań. Jakie są koszty życia na Dominikanie? Tutaj są dwie rzeczy. Jedna to na pewno, wiesz, te properties, w zależności czy się wynajmie, czy się kupi i teraz w zależności gdzie i jak duże, no to na pewno ta skala jest
bardzo taka szeroka, ale z drugiej strony jest tak, jakie są koszty takie miesięczne życia, jak na przykład ktoś przyjedzie i dajmy na to wynajmie mieszkanie, no to już to opłaca sobie, ale teraz po tym jak wynajmie, to musi płacić za elektryczność, za internet, ile kosztuje jedzenie, to w jakim pułapie jedna osoba może się zmieścić? No to chyba najprościej będzie po prostu na moim przykładzie, tak? No ja mieszkam w turystycznej miejscowości Bajaíba, tak jak wspomniałam wcześniej. To tak jak sobie liczyłam, że tak nie za bardzo nie spinając się potrzebuję około $1000 miesięcznie, tak? Żeby na przykład opłacić wynajem mieszkania plus jakieś tam wydatki tak na jedzenie, na prąd. 1000 to jest taki minimum. Jeżeli macie własnościowe mieszkanie, to wiadomo, tu w moim mieszkaniu, tak, no ja już mam swoje, to za wodę się nie płaci, tylko za prąd. To wychodzi około $100 miesięcznie, tak? Plus jakiś tam gaz, no to są małe jakieś tam kwoty. No ale też paliwo, tak, jeżeli macie samochód, to liter paliwa kosztuje około $1.10, tak, tutaj w galonach akurat na stacji jest podawane. Jedzenie jest dosyć drogie, jedzenie około 30% drożej niż w Polsce. Wszystko jest tak naprawdę około 30-40% drożej niż w Polsce, dlatego że jest to wyspa, więc większość rzeczy dociera drogą morską lub lotniczą, więc zawsze dochodzi ten koszt transportu. Mało produkują, większość rzeczy jest importowane, także koszty życia są naprawdę wysokie i w momencie, kiedy wracam tak do Polski, to zawsze po prostu odczuwam to, o Boże, jak tu jest tanio, jak tu jest fajnie, wszystko kosztuje grosze w porównaniu do takiej Dominikany, gdzie mogłoby się wydawać, że tutaj powinno wszystko grosze kosztować, a tak niestety nie jest. Olu, ale jeśli chodzi o ceny properties, czy na przykład bardziej popularne są mieszkania, czy na przykład bardziej popularne są domy, a jak już na przykład kupować, no to może nie być sąsiadem Shakiry czy Iglesiasa, ale czymś takim porządnym w miarę, no to jakie to kwoty, o jakich to kwotach mówimy? Niestety nie jestem sąsiadką Shakiry, może nie w tym życiu. Oczywiście tu bardziej popularne są apartamenty niż domy. Oferta domów jest dużo mniejsza, chociaż na północy, tak, właśnie tam Sosúa, Cabarete, Puerto Plata, to tam już więcej domy. Tu z kolei na południu, przez to, że też tej plaży tutaj jest mniej, więc nie da się tych domów tu tutaj dużo nastawić, więc ta plaża jest limitowana i ta plaża publiczna jest bardzo mała i wąska. Większość plaży jest jakby zarezerwowane pod hotele all inclusive, więc tutaj taką bardziej popularną formą są jednak mieszkania, takie apartamenty. Są nowe, tak, lub też rynek wtórny. Teraz bardzo dużo budują w Bajaíba i w Dominicus. Ceny zaczynają się od $80,000 za taki apartament 50-60 metrów kwadratowych. Oczywiście kupując takie apartamenty musicie sprawdzić, tak, na ile ta firma jest wiarygodna, na ile ma wszystkie pozwolenia i tytuły, jeżeli chodzi nie tylko o samo mieszkanie, ale też o ziemię, bo to jest dosyć często problem prawny, że po prostu tereny, tak, na których budują, to mają na przykład wielu spadkobierców, tak, mają jakiś nieuregulowany tytuł prawny, więc tutaj trzeba jak najbardziej zatrudnić prawnika i wszystko sobie posprawdzać, żeby się nie wkopać. Więc tu po prostu bardziej apartamenty. Oczywiście cena bardzo dużo zależy od standardu, ale też warto zwrócić uwagę na to i sprawdzić, jaki jest czynsz, bo nie wszystkie mieszkania są bezczynszowe. Na takich osiedlach zamkniętych, gdzie już macie basen, tak, jakąś ochronę, ogrodnika, oświetlenie, to czynsz zaczyna się od $150 i więcej. Oczywiście to jest też zależne od tego, jaki metraż mieszkania. Ja mieszkam w zwykłym bloku z Dominikańczykami, z Włochami. To jest mieszkanie bezczynszowe, płacę tak naprawdę tylko za prąd, taki gaz, który kupuję. Ale przez to nie mamy żadnego funduszu remontowego, musimy sobie wszystko remontować, musimy sobie sprzątać klatkę schodową, ale plusem takiego mieszkania jest to, że po prostu jeżeli potrzebuję podróżować albo chcę wyjechać na pół roku, zamykam mieszkanie i nic mnie nie interesuje, tak? Nie muszę martwić się o to, że muszę wydać $200 miesięcznie na czynsz, niezależnie od tego, czy jestem, czy nie. Stopa zwrotu, wiele osób chciałoby tak myśleć o tym w ten sposób, że wystarczy kupić to mieszkanie i będzie fajnie się wynajmowało. Może tak było w pandemii. Teraz już troszeczkę jest gorzej, bo znowu wróciliśmy do
tak jakby poziomu, tak jak było przed pandemią, że są sezony niskie i wysokie. Faktycznie Dominikana jest oblegana od października do końca marca, do połowy kwietnia, a potem następuje martwy sezon. Bahia jest mocno turystycznym miejscem, ale w tym momencie tak jest niski sezon, to po prostu wioska wygląda tak, jakby wszyscy umarli. Tak jak zawsze jest hałas, po prostu motocykle wszędzie, muzyka wszędzie, to teraz jestem w Bahii, tak jak słyszycie, zero hałasu, tak po prostu, nic się nie dzieje, nie ma ludzi, wszyscy dookoła wyjechali. Oczywiście to jest fajny czas, lubię taką ciszę, ale też to jest czas, kiedy po prostu z takiego mieszkania nie zarabiacie, tak? Nie macie możliwości za bardzo wynajęcia, bo jednak turyści wrócili do podróży teraz w Azji, bo Azja była przez lata pandemii zamknięta, więc teraz się otworzyły inne kierunki i turyści zaczęli korzystać po prostu z podróży do innych krajów, niekoniecznie do Dominikany. Nawet w tym roku firmy turystyczne, tak, biura turystyczne takie jak TUI, Itaka oraz Rainbow zlikwidowali, tak? Teraz w sezonie letnim nie ma czarterów, czartery wracają dopiero w październiku. Jak nie ma czarterów, nie ma turystów z Polski. Pojedyncze osoby, które docierają tak zwykłymi liniami, tak, przez Niemcy, tam przez Hiszpanię, przez Portugalię, albo Polacy, którzy mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie ma już takiej ilości turystów i ciężko tak naprawdę zarobić na wynajęciu takiego mieszkania. Taki jest mój punkt widzenia. Ale wspomniałaś, że 50-60 metrów kwadratowych to kosztuje, dajmy na to, $80,000, prawda? Tak. To nie jest aż tak bardzo, bardzo dużo i na przykład to można wynająć komuś, jak się uda wynająć, no to Tak. za ile na miesiąc się wynajmuje? Na miesiąc takie mieszkanie w Bahia kosztuje około $500, a w Dominikus już drożej, bo trzeba zapłacić od 700-800, też zależy od standardów. A Dominikus jest taką, mówię, lepszą, droższą wioską. Więc jak kiedyś mieszkałam w Dominikus, to właśnie za mieszkanie, wynajęcie mieszkania płaciłam 700, przeprowadziłam się 4 km dalej, zaczęłam płacić 300 za kawalerkę. Oczywiście Punta Cana jest droższa, tak? Wszystko po prostu zależy od miejsca, w którym jesteście. Punta Cana już takie mieszkanie powyżej 100,000. Tutaj też są małe, tak, w La Romana to można i za 50 kupić, tylko kto by mieszkał w La Romana, w takim już typowo takim lokalnym miejscu, gdzie nie jest zbyt bezpiecznie, zbyt czysto i plaża też nie najlepsza. Także wszystko zależy od miejsca, tak, mówię, w takim optymalnie Bahia to tak zaczynając od 80,000 i w górę, tak, bo są i oczywiście takie luksusowe apartamenty, teraz jest wystawiony penthouse, to jest za $700,000, więc ktoś się trafi, ktoś kupi, też Polacy kupili między innymi na jednym osiedlu już takie droższe mieszkania, takie wille, także powoli tutaj się tworzy Polonia. W Punta Cana jest tam barek, w którym właśnie robię pierogi, ale to jest ode mnie jakieś 80 kilometrów, więc aż na tyle nie jestem zdesperowana, żeby jeździć na pierogi. Czasem tam odwiedzamy ze znajomymi. Pogadamy za 3 miesiące, może wtedy zmienisz zdanie. Lubię gotować. Jak już mi tak bardzo doskwiera po prostu taki polski głód, to wtedy robię w domu. Parę lat temu właśnie była Wigilia na wycieczce u mnie i właśnie zrobiłam pierogi dla całej grupy. Nawet udało mi się znaleźć kapustę kiszoną i suszone grzyby. Kapusta kiszona niemiecka w puszkach, suszone grzyby z Włoch, ale były pierogi, był makowiec po prostu, także wszystko da się zrobić. Często turyści pytają. Nie mów, tak wkurzasz specjalnie, i tak wiesz, ja sobie wyobrażam te makowce i te pierogi. Było pyszne. Właśnie turyści nieraz mnie tutaj rozpieszczają, pytają, co przywieźć właśnie z Polski, to wtedy zamawiam, też jak teraz byłam w Chicago, to tam polskie sklepy, wszystko można kupić, więc też sobie tam nieraz przywożę, ale też tam gdzieś tam latam, to zawsze próbuję przywieźć, rzucić do zamrażalnika i tam po kawałku sobie wyciągać i tak zadowalać swoje chęci po prostu i tęsknoty. Ale wiesz, to jest tak, że jak za chwilę to interwiu skończymy, to wiesz, tak na smutno pójdziemy, jeszcze ciągle będziemy myśleli o tych makowcach, pierogach, a pójdziemy o papaja, mango, jakieś banany, wiesz, i tak okropność, a przez moment człowiek się poczuł tak zupełnie inaczej. Dominikana jeszcze wciąż w powijakach,
długa droga przed Dominikaną. Nie byłam w Panamie, oczywiście mogę to tylko sobie stwierdzić według obrazków, tak, jakichś wiadomości, oglądaniu, tak, czytaniu o tym w internecie, natomiast no, Dominikana jeszcze dużo potrzebuje czasu i chęci, żeby się zmienić. Panama akurat, wiesz, miała szczęście, bo przekopała sobie kanał. Jak wy byście sobie przekopali na Dominikanie, to by niewiele wam dało. Dokąd mamy przekopać ten kanał? No, tutaj... mogę ci powiedzieć, że pomimo, że za mną dużo wywiadów, ale zawsze jest ta trema i zawsze jakiś taki mini stresik, że nawet to jest bardzo dziwne, że pracuję jako przewodnik i codziennie poznaję nowych ludzi i muszę wyjść zawsze przed nimi, tak stanąć przed nimi i cokolwiek opowiadać, i żeby to było interesujące, żeby nie zanudzać swoich turystów, także to też takie codzienne wyzwanie dla mnie. Ale wiesz co, Olu, i tak miałaś dużo lepiej niż ja. Wiesz co, jak ja wyjechałem z Polski do Kanady, to ja się bardzo jąkałem. Ja w Polsce akurat musiałem na przykład tłumaczyć coś z angielskiego na polski. Nie to, że mój angielski był taki dobry, tylko nikt nie znał w ogóle angielskiego i jak przyjeżdżały jakieś delegacje tam za granicą, to mnie dawali na tłumaczenie. Wiesz, tak stałem, zacząłem się jąkać, pocić, wszyscy się na mnie patrzą i tak, co jest z tym człowiekiem? I wtedy dopiero był stres. Ale wiesz, co pomogło? Coś takiego, że jak mówi się w innym języku, i potem jak przeniosłem się do Kanady, to myślałem, matko jedyna, to co teraz będzie? No to już w ogóle jeszcze nie dość, że się jąkam po polsku, no to teraz będę jąkał się w języku, którego w ogóle nie znam, po angielsku, to będzie perfekt, nie? I wiesz co? To jest tak zupełnie inaczej, tak jakbyś nagle sobie zaczęła śpiewać piosenkę, nie? No to jakoś tak gładko, wiesz, wtedy przechodzi i tak, ojejku, wyleczyłem się z tego całkiem przypadkowo. Może jest taka, wiesz, taka trema, tak jak ty mówisz, no musisz, wiesz, tam z turystami zacząć, nie wiem, na luzie sobie tak gadać i jeszcze tak trafnie musisz nie to, że sobie gadasz, żeby no, zabić czas, ale żeby zaciekawić ich i to jest takie trudne chyba, nie? No jest ale bardzo trudne, bo też nie wiesz, kto dzisiaj akurat do ciebie przyjedzie na wycieczkę. Tak są po prostu grupy, ludzie z różnych środowisk, w różnym wieku, z różnych miast, z różnych krajów, bo to nie tylko są Polacy z Polski, ale też z różnych krajów, tak, bo Polacy mieszkają wszędzie, więc to zawsze jest taka niespodzianka, kogo spotkam dzisiaj. Oczywiście, że to jest fajne, ale też są plusy i minusy, tak, bo nigdy nie wiesz, kogo ci przyniesie dzień dzisiejszy. Pracujesz jako przewodnik turystyczny na Dominikanie? Tak. O, Tak, już ja długo? pracuję no już od 2017 roku. O, no to Tak. już doświadczenia trochę masz, to znasz Dominikanę wzdłuż i wszerz. Jest No to moja pasja, więc podróżuję, pomimo że też już jestem tyle lat, od 2016 w sumie, to wciąż znajduję na Dominikanie nowe miejsca. To nie tak, że po prostu już zwiedziłam wszystko, chociaż nie jest to duży kraj, ale wciąż odkrywam po prostu miejsca nieznane. To w zeszłym tygodniu byłam na takiej plaży, którą już dawno miałam plan pojechać i zawsze gdzieś mi było nie po drodze. W końcu spełniłam swoje marzenia po tylu latach. No jeszcze mi zostało odwiedzić Pico Duarte, najwyższy szczyt Dominikany, 3000, prawie 200 metrów, więc plan jest po prostu, już mówię o tym od dawna, ale tak w tym roku mi się nie udało czasowo. Także w tym roku, najpóźniej styczeń 2024, jestem na Pico Duarte. Powiedziałam sobie, że nawet na kolanach, ale tam dojdę, muszę to zrobić. Taki mam plan. Ale czy każdy Dominikańczyk odwiedził już ten szczyt, czy nie? O nie. Mogę szczerze powiedzieć, że na pewno jestem jedną z nielicznych osób, którzy po prostu znają Dominikanę lepiej niż znają ją Dominikańczycy. Po prostu pokazuję Dominikańczykom przy okazji Dominikany, bo też wożę swoich współpracowników, tak, którzy na przykład mieszkają w jednym regionie, to ze mną odwiedzają inne regiony. Po prostu miejscowi nie znają swojego kraju, bo nie mają po prostu takiej kultury podróżowania, chęci też no, nie mają za bardzo możliwości finansowych, więc ze mną też poznają i zwiedzają tą Dominikanę, bo zarażam swoją pasją po prostu zwiedzania, podróżowania, bo ja nie umiem siedzieć w domu, po prostu zawsze podróżuję i mam parę dni wolnego, to po prostu mnie nosi. Taki mam po prostu charakter, że nie trzymam się domu, zawsze potrzebuję gdzieś po prostu przemieszczać się, zmieniać obrazki, jak to się mówi, i przy okazji swojego podróżowania po prostu wożę innym
i pokazuję im też ich kraj, więc oni są po prostu zawsze zachwyceni i tacy zauroczeni, o Boże, dlaczego nie jeździliśmy, dlaczego my nie znamy, także... Ale wspomniałaś o czymś takim, z czym akurat tak dla przekory się nie zgodzę, wspomniałaś to, że na przykład oni nie mają kultury, żeby podróżować i nie mają też finansów, żeby podróżować, ale wiesz co, żeby wejść na górę nie potrzebujesz żadnych finansów, tylko potrzebujesz chęci i trochę czasu. Nie? Potrzebujesz, bo akurat wejście na Pico Duarte jest płatne. Na Pico Duarte się płaci około $200, żeby wejść. Ale to turyści tyle płacą, ale miejscowi nie, wszyscy muszą płacić, po prostu jest to park narodowy i wszystkie wycieczki muszą być zorganizowane i narzucone przez Ministerstwo Turystyki to, że musisz iść z miejscowym przewodnikiem, nie możesz iść sam, tylko obowiązkowo musi iść z tobą przewodnik, plus jeszcze koń albo osioł, który wiezie twoje bagaże. To jest wyprawa taka dwutygodniowa. Ten koń kosztuje tyle, nie? A tak, no nie. Koń kosztuje po prostu, więc tutaj musisz tak naprawdę opłacić jakby pozwolenie na wejście tego przewodnika i tego konia, tak? Także tutaj no jednak to już jest większy koszt i dla miejscowych, którzy zarabiają około $300 miesięcznie, jest to bardzo duży wydatek. Oczywiście, że są miejscowi, którzy wspinają się właśnie do takiej grupy, planuję dołączyć. W stolicy jest taki klub wspinaczki górskie w Santo Domingo właśnie, których poznałam i właśnie z nimi planuję taką wyprawę, bo oni już robią taką wyprawę totalnie zorganizowaną, gdzie oni się zajmują po prostu całym przygotowaniem i dla mnie w tym momencie jest to opcja idealna. Ale widzisz, ty ciągle masz takie bardzo romantyczne podejście, jeśli chodzi o te Karaiby. I tą jedną z pierwszych wysp, którą właśnie widzieliśmy na Karaibach i tak kilka razy tam byliśmy, to właśnie było to St. Kitts. I coś takiego było, że tam wysepka jest bardzo malutka. Wiesz co, jedziesz wzdłuż wyspy, to do końca dojedziesz w ciągu 20 minut. Potem, 15 minut. Potem wiesz, odbijesz w bok 5 minut i znowu 15 minut wracasz. Nie? No to jest tak, że 40 minut góra i jesteś w tym samym miejscu, z którego wyjechałeś, tylko objechałeś cały kraj. I mają jedną górę. I wiesz co? Nikt tam na tej górze prawie nie był. Z Okarnowem mówię, tak, to tylko turyści, to dla nich, wiesz, ale to tam 3 osoby z naszego kraju organizują te wejścia na tą górę. I pytam się taksówkarza, no ale słuchaj, no mieszkasz na takiej malutkiej wyspie, nie ma nic do roboty, to nie ciekawi cię, no macie jedną górę, żeby tam wejść, nie musicie płacić $200, no ale po co? Ale po co, tak. I to było mądre i tak, nie myślałem, że jedna góra, wcale nie taka duża, no to chciałoby się wejść, ale po co? Dominikańczycy to samo pytają, jak ja mówię, to dawaj, pojedziemy tam czy tam, a po co? A co tam jest takiego? Jak ja nie mam tam rodziny albo przyjaciół, to po co ja mam tam jechać? Żeby zobaczyć góry, tu, lasy namorzynowe, plaże, a po co? To jest sedno po prostu podróżowania Dominikańczyków, a po co? Dokładnie, jeszcze takie pierwsze wrażenie, jakie miałem właśnie na Karaibach, to było tak, jedziemy sobie i widzimy piękne Morze Karaibskie i te fale uderzające i ta zieleń kipiąca i tak, ale patrzę na te domki i one są takie malutkie. I wiesz co, ta trawa, no to po brzuch sięga i siedzi taki gostek, on ma takie ramię, jak moje udo wielkie, zero zainteresowania, żeby tą trawę może ściąć, żeby to jakoś ładniej wyglądało i takie inne podejście trochę. Akurat w Europie tego nie ma, w Ameryce Północnej nie ma, Karaiby mają takie trochę, takiego maniana type, nie? Coś takiego chyba jest. Niestety tak. Nie mają po prostu takiej potrzeby przede wszystkim to, żeby upiększać swój świat dookoła, tak, nawet na własnym podwórku. Już pomijając to, że wszędzie walają się śmieci, tak, i to, że te śmieci po prostu wyrzucają notorycznie, czy z samochodów, czy z domów, po prostu nawet siedzą przy swoim domu i mogą siedzieć naprawdę obok śmieci, im te śmieci nie przeszkadzają, ale to wszystko jest mocno związane z poziomem edukacji, tak ogólnym jakimś poziomem takim kultury osobistej, a to wszystko niestety się bierze z edukacji. Dominikana jest mocno w tyle, jeżeli chodzi o edukację. Edukacja na bardzo niskim poziomie, więc nie ma co od nich wymagać cudów. Ale oni mają trochę mniej lat tej edukacji niż na przykład w Polsce. Oni może, 6 lat do wszystkich szkół chodzą. Mają tyle samo po prostu. Mają dostęp do edukacji, tylko że
Poziom nauczania jest bardzo niski. Edukacja jest obowiązkowa, natomiast mało nadzorują, czy faktycznie wszystkie dzieci uczęszczają tak do szkoły. W wioskach są malutkie szkoły i w takich szkołach najczęściej jest jeden nauczyciel do wszystkich przedmiotów, a wiadomo, że jak po prostu jest do wszystkiego, to jest do niczego. Dzieci w różnym wieku, też nie wszystkie dzieci mają możliwość chodzenia do szkoły z tego względu, że rodzice muszą kupić mundurki, muszą kupić plecaki, jakieś książki, zeszyty, to już wszystko jest odpłatne, więc nie zawsze rodziców na to stać, a przeważnie mają rodziny też takie wielodzietne, 4, 5 dzieci to jest minimum, więc nie zawsze po prostu mają możliwość, żeby takie dzieci posłać do szkoły, szczególnie w małych jakichś tam wioskach. Ale czy wy macie coś takiego podobnego, jak mamy tutaj w Panamie? Bo to jest na przykład dziwne, że w Panamie dopłaca rząd dla każdej rodziny, żeby posłała dziecko do szkoły. Jest tak, że dziecko przestaje chodzić do szkoły, no to my wam ucinamy ten taki zasiłek. Także już od początku oni są uczeni, że rząd musi za coś zapłacić, żebyśmy w ogóle cokolwiek chcieli zrobić. W Polsce często, widzisz, posyłało się na korepetycje, to kosztowało ekstra. W Kanadzie też, gdzieś tam w Japonii, w Korei też. Czy w Dominikanie też rząd musi dopłacać? Nigdy nie słyszałam o tym, żeby rząd po prostu dopłacał. Są programy takie, że po prostu zachęcają w ten sposób, że dzieci dostają jedzenie w szkole. I to już jest zachętą też, bo na przykład w takich wioskach często brakuje jedzenia, więc to też jakby jest dodatkową motywacją, tak, dla rodziców, żeby takie dziecko posłać do szkoły, bo przynajmniej może zjeść sobie po prostu posiłek w szkole, natomiast nie słyszałam o tym, żeby rząd dopłacał. Taka pomoc, która ostatnio tam była zafundowana przez rząd dominikański, to rozdawali laptopy dla dzieci w wieku szkolnym, żeby w pandemii dzieci mogły się uczyć, ale tak naprawdę się skończyło na tym, że tak często widzę przynajmniej na ulicach, tak, że na tych laptopach, na tych tabletach, przepraszam, nie laptopach, tylko tabletach, siedzą rodzice i grają po prostu w jakieś gierki, tak? Także tak ta pomoc się skończyła. Co za niespodzianka, jakby nikt do tego nie mógł dojść, zanim zaczęli to rozdawać. No niestety po prostu, bo jak była pandemia, no to wszystkie szkoły były zamknięte i teoretycznie było nauczanie zdalne, a praktycznie żadne. Tu jeszcze poziom edukacji, jak był niski, to teraz jeszcze bardziej się obniżył przez te lata pandemii. Ale coś takiego ciekawego, widzisz, Olu wspomniała, że w szkole akurat na przykład to, żeby zachęcić dzieci, no to daje się posiłki, no bo to wtedy rodzice bardziej chętnie posyłają dzieci, a zwłaszcza w mniejszych miejscach, no to z tymi posiłkami nie jest zbyt dobrze. Ale to, co mnie zawsze zastanawia, tutaj w tych krajach, gdzie oni nie mają zimy, że spadnie ten śnieg, przysypie wszystko, nic nie można zebrać. Tutaj jest lato przez cały rok. Jak nie te owoce rosną, to rosną inne, a potem jeszcze inne. No to zawsze to jedzenie jest tutaj, a mimo to jest tak, że no lepiej posłać dziecko do szkoły, no bo tam otrzyma posiłek. To co, nie ma tych posiłków? Nie jest mnóstwo jedzenia, dlatego że są regiony Dominikany, gdzie tego jedzenia jest zdecydowanie mniej. Jak się wyjedzie ze Santo Domingo w stronę już granicy z Haiti, robi się coraz bardziej sucho, mniej opadów, ziemia jest taka kamienista, więc tak naprawdę mało co rośnie. Więc im bliżej granicy z Haiti, to po prostu tam brakuje jedzenia, a też tam nie ma pracy. A na samych owocach jednak człowiek nie przeżyje, tak? Potrzebuje troszkę więcej do jedzenia. I tak, masz rację, że przez cały sezon są jakieś tam owoce, tak? Praktycznie banany, papaja, marakuja, to wszystko jest przez cały rok. Natomiast są sezony na mango, na awokado, jakieś tam owoce zawsze są, ale samymi owocami nie da się po prostu wyżywić i też trzeba zapłacić za jakiś prąd, trzeba kupić jakieś dodatkowe rzeczy. Poziom ubóstwa jest naprawdę bardzo wysoki, szczególnie jak się wyjedzie po prostu już poza Santo Domingo lub Punta Cana. Olu, jaką macie w tej chwili temperaturę na zewnątrz? Muszę mieć wiatrak, bo po prostu upał jest nie do wytrzymania dzisiaj. Poczekaj, ja tak patrzę, u nas jest 28, a u was? Odczuwalna temperatura 42 stopnie.
42 stopnie to jest taka w ogóle temperatura? Ale ja się nie pytam o piekarnik, tylko się pytam na zewnątrz. Oficjalnie jest 34, ale po prostu przez wilgotność, tak, 100% wilgotność powietrza, więc odczuwalna 42. Także witamy na Karaibach. Mamy saunę na co dzień, nie musimy tutaj sobie korzystać z sauny, bo mamy ją w domu. Dla wszystkich chętnych zapraszam na Dominikanę, komu brakuje sauny. Macie po prostu taką mgiełkę na skórze, wszystkie ubrania są wilgotne, w domu też jest wszystko wilgotne, także włosy możecie zapomnieć o prostownicy, bo po prostowaniu włosów efekt jest równo na 5 minut. Ale klimatyzację masz, prawda? Tak, mam. Ostatnio mi się zepsuła, ale mam w sypialniach po prostu klimatyzację. Tu akurat w salonie nie mam. Mam takie wiatraki sufitowe, dlatego te moje włosy tak po prostu rozwiane wiatrem. Ale mamy tak, chociaż koszt jest wysoki, jeżeli chodzi o klimatyzację, bo bardzo drogi prąd. Ale to w takim razie powiedz mi, ile na przykład średnia taka rodzina, która ma duże mieszkanie i klimatyzatory w każdym pokoju, no to ile oni muszą wtedy płacić za elektryczność miesięcznie? No, około $300 z pewnością, jeżeli po prostu $300? jeżeli większa rodzina i więcej tych klimatyzacji, no ja mam 2 w domu, ja mieszkam sama, to mnie prąd miesięcznie wynosi ponad $100, jeżeli używam klimatyzacji. Prądy, a też cena prądu dużo zależy od tego, w jakim miejscu, w jakim mieście mieszkacie tak naprawdę, bo są to firmy prywatne, więc cena mocno zróżnicowana po prostu. W zależności, gdzie macie mieszkanie, gdzie macie dom. Ja mieszkam w Bajaibę, obok wioska Dominikus i na przykład w Dominikus, gdzie mieszkają sami obcokrajowcy, przeważnie obcokrajowcy, prąd jest o wiele, wiele droższy. Przez to już tylko, że tam jest tak niby bardziej ekskluzywnie, bardziej luksusowo. Ja mieszkam w Bajaibie, to jest takie miasteczko, gdzie mieszkają i obcokrajowcy, i lokalni, także tutaj jest taniej. Ale wiesz co, jest to dokładnie tak samo w bardzo wielu krajach w Ameryce Łacińskiej, to nie jest tylko Dominikana sama. U nas jest tak, że widzisz 300 metrów stąd, po drugiej stronie już tam dalej od brzegu, no to tam płacą może $20 na miesiąc, a tutaj tylko wiesz, oni może mają jeden klimatyzator tylko, ale wraz płacą te $20 na miesiąc, co jest bardzo, bardzo tanio, a tutaj no to trzeba płacić ponad 200. No może tych klimatyzatorów jest trochę więcej, ale wiesz, za 1 kW tutaj się płaci może 3 razy więcej albo 4 razy więcej niż oni, bo to znowu tak jak u was. O, tutaj macie ekskluzywną zonę, to w takim razie stać was i musicie płacić więcej. Takie wiesz, taka teoria Zorro, nie? Że okej, ty jesteś bogaty, to musisz oddać, nie? Dla tych biednych. Stać, to możesz zapłacić więcej. Ale to jest dziwne. U nas mamy, widzisz, 28 stopni dzisiaj i to humidity, wiesz, ta wilgotność powietrza, ona jest może 70% teraz. I widzisz, to jest Pacyfik. Zaraz tutaj, bardzo blisko, jakbyśmy mieli taką prostą drogę, to można by było w ciągu pół godziny być na Karaibach już, a wy już tam macie gorąco, jak nie wiem, wszędzie. I Kolumbia, i to wybrzeże Panamy. Zupełnie inaczej jest stąd też. Wy macie naprawdę ostry ten klimat. My jesteśmy od was na południe, a jest chłodniej. A u was jest znowu paruwa teraz, jak nie wiem. No i też dodatkowo w tym roku. W zeszłym roku tak nie było. Ten rok jest wyjątkowo, po prostu wyjątkowo gorący, więc ja już czekam z utęsknieniem, jak się ochłodzi przynajmniej tych parę stopni, żeby można było w nocy spać bez tej klimatyzacji, bo to też na zdrowie niestety wpływa. Już pomijając rachunki, to też no, nie jest to dobre na zatoki, na moje gardło, tak jak zresztą dzisiaj też mam taki głosek, jak mówię, ze studni, to właśnie przez to, że wczoraj byłam w pracy, cały dzień gadałam od 7 rano do 21, także po prostu dzisiaj mój głos niestety troszkę ucierpiał, ale też przez klimatyzację, bo wszędzie gorąco, potem się wchodzi do autokaru, jest klima, fajnie wieje, super, tylko że potem niestety przeziębienie. Te takie zmiany faktycznie są fatalne, jak już przechodzisz tak bardzo często z air conditioning do zupy znowu na dworze, ale szukam czegoś takiego, żeby ciebie pocieszyć. Zobacz jak masz fajnie. Wychodzisz na dwór, już naprawdę muszę to naciągnąć, żeby znaleźć coś takiego pozytywnego. Wychodzisz na dwór i w takim kraju, gdzie jest chłodno, to zabiera ci pół godziny, żeby się spocić, a tutaj
sobie idziesz zwyczajnie 3 minuty później leje się z ciebie. Widzisz, szybko można zrzucić i bardziej zdrowo jest chyba, nie? No, kłóciłabym się o to po prostu, jak mi się teraz marzy, bo przez to, że cały rok spędzam w sumie w upale, to jak teraz ostatnio w Polsce było tam plus 15 stopni i wszyscy narzekali, że takie lato, że po prostu leje, że są burze, że tak zimno, Boże, jak mi się marzy taki po prostu taki dzień, żeby mogła sobie położyć się pod kołdrą, rozpalić w kominku, napić się ciepłej herbaty, założyć bluzę taką pluszową po prostu z misia i tak posiedzieć w domu i tak się przytulić po prostu pod kocem. No tutaj niestety to nie jest możliwe, także są plusy i minusy. No to dlaczego tak starasz się zniechęcić Polaków, żeby przyjechali na Dominikanę? No to może coś dla odmiany powiesz o Dominikanie pozytywnego. Jakie Już plusy mówię. są w porównaniu z Polską? Już mówię plusy. Przede wszystkim to oczywiście niesamowita atmosfera, tak, tej radości i tej pozytywności. Tego na pewno warto się od nich nauczyć i przejąć, tak, i troszkę załapać tego bakcyla, że oni się niczym nie przejmują i się nie stresują. Pamiętam swój pierwszy rok tak na Dominikanie i początki mojej pracy na Dominikanie, kiedy się wszystkim przejmowałam. Do tej pory oczywiście przejmuję się i stresuję, bo moja praca jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna, ale mimo wszystko oni mają zupełnie inne podejście, tak, i oni zawsze mówią, przejmujesz się bzdurami, skup się na tym dobrym, musisz myśleć pozytywnie, nie nakręcaj się, wszystko będzie dobrze, zobacz, ty się spalasz w tej pracy, a tak naprawdę nic się nie dzieje, a my no mamy po prostu, oczywiście my żyjemy na innym poziomie, tak, w Europie, mamy zupełnie inne wymagania, jesteśmy przyzwyczajeni do innego po prostu poziomu życia i serwisu, usług, wszystkiego, ale mimo wszystko oni mają w tym dużo racji, tak, oni są o wiele, wiele od nas szczęśliwsi, zdrowsi psychicznie, tak, bo my po prostu spalamy się w tej pracy, denerwujemy się w tej pracy, też w Warszawie prowadziłam firmę przez 10 lat, więc pamiętam, w jakim stanie byłam i zresztą przez to wylądowałam na Dominikanie, tak, bo już po prostu psychicznie nie dawałam rady mieszkać w Polsce i prowadzić firmę. Tak wylądowałam między innymi na Dominikanie, bo po prostu już potrzebowałam gdzieś uciec daleko stamtąd po prostu, żeby się odstresować, chociaż wtedy mi się wydawało, jak trafiłam na Dominikanę, że na Dominikanie nie ma stresu, to tak nie jest po prostu. Wszędzie jest stres, tylko innego rodzaju stres. Także tutaj też stresująca praca, ale też stresująca inaczej. Tak. Tam po prostu był pęd i taki, że trzeba po prostu bardzo szybko wszystko robić. Oni tu robią o wiele, wiele wolniej. Oczywiście to też wynika z klimatu, że jak jest taki upał, nie da się po prostu tak non-stop latać i na takich obrotach pracować, bo po prostu serce nie da rady, tak? Wydolność fizyczna, no niestety tutaj bardzo spada, bo po prostu no, upał swoje robi. Ale mimo wszystko, no tu życie jest o wiele prostsze, o wiele takie spokojniejsze. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko jest różowo. Tak, są, tak jak mówię, plusy i minusy. Tęsknię za Europą, bardzo tęsknię. Często wracam, często podróżuję, bo inaczej bym zwariowała. Gdybym nie podróżowała, to bym zwariowała po prostu tutaj. To nie to, żeby zniechęcić, ale to nie jest kraj dla każdego, to od razu mówię. Często dostaję takie wiadomości tak przez swoją stronę, gdzie ludzie planują przeprowadzkę, tylko że najczęściej to jest tak, że ktoś spędzi 2 tygodnie wakacji w hotelu all inclusive, zauroczy się Dominikaną, bo fajnie tańczą, bo śpiewają, bo piją rum, po prostu wszystko luz, blues, po prostu no stres, fajnie, to my też tak chcemy, rzucamy wszystko w Polsce, przeprowadzamy się, tylko że potem dochodzi taka proza życia, jak to mówię, codzienne problemy, z którymi musicie się zmierzyć, a jeżeli nie znacie języka hiszpańskiego, nie znacie nikogo tutaj na miejscu, to zdecydowanie to nie jest Europa, to nie są Stany Zjednoczone, gdzie wszystko macie w zasięgu ręki i po prostu mając pieniądze możecie wszystko załatwić. Tak to niestety nie działa. Mieszkając tu już od 2016 wciąż borykam się z różnymi problemami. Tak? I mam takie momenty, kiedy zadaję sobie to pytanie, po co tu jestem i dlaczego tu jestem i dlaczego nie jestem w Stanach albo w Europie. Po co mi to wszystko? Ale niestety kocham swoją pracę
I to mnie trzyma przy życiu, to mnie napędza, żeby po prostu dalej to być i tworzyć i robić to, co robię, bo to jest największa frajda i największy komfort życiowy, kiedy chodzisz do pracy z przyjemnością, kocham to, co robię, nie wyobrażam sobie innego życia i innego zawodu niż wykonuję teraz. Ale to i tak wszystko, Olu, zabrzmiało tak depresyjnie, że tak przekonałaś bardzo dużo Polaków w tym momencie, żeby już przyjechali na Dominikanę. Ale coś takiego powiedziałaś, co jest bardzo, bardzo trafnego, jak na przykład Polak czy Kanadyjczyk, czy ktoś tam przyleci do All Inclusive resortu na tydzień albo dwa i patrzy, no słuchaj, no pogoda, woda, prawda, tutaj jakoś mentalnie się nawet zwolniło, no bo wiesz, nie ma pracy, praca została gdzieś tam w jakimś innym kraju, a tutaj może nawet nawali internet, więc w ogóle jest błogo i fajnie. No i kurczę, wiesz co, przeprowadzimy się tutaj i popatrz, teraz my się mamy uczyć życia od tych, którzy tutaj są, bo to trzeba tak sobie chodzić na tą plażę, sobie tak drinkować, w tym hamaku leżeć, a nie zapieprzać w Polsce. Tylko zadaj sobie pytanie, czy będziesz w stanie mieszkać w drewnianym domku, bez wody bieżącej, bez kanalizacji, bez klimatyzacji, często bez prądu. Czy jesteś w stanie jeść codziennie ryż, fasolę, suche bułki, popijając tam mlekiem i wodą, tak? Codziennie przez 2 tygodnie mogę jeść. Przez 2 tygodnie może tak, ale potem po prostu już dochodzi to, że chcesz lepsze zakupy, a potrzebujesz pójść do fryzjera, potrzebujesz pójść do dentysty, a chcesz na paznokcie, a chcesz kupić jakieś ubrania, a potrzebujesz jakiegoś sprzętu, tak, chcesz do teatru, chcesz na koncert, a to wszystko niestety tutaj jest mocno ograniczone. Zauważyłem coś takiego, że miejscowi bardzo lubią słuchać, właśnie jak obcokrajowcy mówią, ale wy tu fajne życie macie. I tak, no rzeczywiście mam fajne życie, no dzięki, no jakoś dzień mi będzie bardziej błogo mijał, jak ktoś mi taki komplement da i mówią, no faktycznie, no jest racja, tylko że potem jest tak, że konsekwencje są, a konsekwencje to takie są, że standard życia niestety w Polsce jest zupełnie inny niż na Dominikanie i potem jest takie coś się robi, że ci miejscowi no nagle stwierdzą, to coś jest trochę nie fair, że widzisz, ciebie stać, żeby do takiego resortu przyjechać z Polski na Dominikanę, a nas biednych Dominikańczyków nie stać, żeby pojechać do resortu do Polski. Jest to coś nie fair, w takim razie ty mi teraz coś musisz dać, no bo żeby to jakoś, nie wiem, załagodzić, wyrównać i tak dalej. Jest tak, że nie ma sprawy. Jak wy sobie lubicie tak, nie wiem, leżeć na plaży i tylko delektować się rumem i mieć taką nirwanę, no to sobie miejcie, ale potem nie miejcie tych pretensji, że skończyliśmy gorzej niż wy. Stąd też każdy jak sobie wybierze, tak Oczywiście. potem ma. No. Ale tutaj ostatnie już naprawdę pytanie. Jakie masz plany za 5-10 lat? Nadal siebie widzisz na Dominikanie, czy już może nie? To jest bardzo kontrowersyjne pytanie, bo z jednej strony chciałabym Ci powiedzieć, że tak, oczywiście nawet za 20 lat tu jestem, ale mam taki charakter, że po prostu nie potrafię siedzieć długo na jednym miejscu. Mnie zawsze nosi i już zaczynam się rozglądać, bardzo mi się podobało w Japonii, więc już tak mam w planach, żeby po prostu może tak pół roku mieszkać na Dominikanie, a pół roku w Japonii na przykład, albo pół roku na Dominikanie, pół roku w Stanach, które tutaj są pod ręką tak naprawdę. Więc gdzieś tam na pewno chciałabym spróbować innych kierunków, tak, bo zawsze to jest rozwój, zawsze nowe miejsce wyzwala nową energię, tak, trzeba zrobić wysiłek nad sobą, bo jak już jestem 7 lat tu, no to już tak zapuściłam korzenie i tak już ja zawsze mówię, że to jest taka degradacja, tak, że nic nowego się nie dzieje, no tak, spotykam nowych ludzi, zawsze jakieś tam wyzwania, ale mimo wszystko to nie jest to samo, kiedy jedziesz w nieznane, tak, trafiasz do zupełnie nowego miejsca, nikogo nie znasz, niczego nie znasz i musisz naprawdę nad sobą zrobić ogromny wysiłek, żeby cokolwiek tak ruszyć i zacząć, więc nie mogę stwierdząco powiedzieć tak, że na pewno za 5 lat będę tu, gdzie jestem. Ale też wciąż mam taką ochotę do zwiedzania i poznawania nowych miejsc i odkrywania nowych umiejętności, rozwijania się. Nigdy nie ustaję i myślę, że nigdy nie przestanę podróżować i odkrywać świat. I chciałabym żyć jak najdłużej, żeby właśnie starczyło mi czasu, pieniędzy, energii na to, żeby zwiedzić jak najwięcej, bo tyle, co zwiedzicie, to wasze. Żadne pieniądze, nieruchomości do grobu nie zabierzecie. Co przeżyjecie, to wasze. Głębokie słowa, głębokie słowa.
No to w takim razie trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo, Olu, za rozmowę i mam nadzieję, że ten język hiszpański w Japonii ci się przyda. A jak nie, no to nadal będziemy w kontakcie i będziemy rozmawiali w przyszłości o Dominikanie. No, Ja jeszcze raz, oczywiście no, trzymaj też się. dziękuję bardzo Wam za zaproszenie. A w Japonii niestety ani angielski, ani hiszpański, tylko japoński zaczęłam się uczyć, ale to po prostu ciężki orzech do zgryzienia. Pozdrawiam Was serdecznie z Dominikany. No na razie, no hej.